Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, które przekazał do Barbary Weigand, niemieckiej mistyczki, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Moja córko, musisz wiedzieć, że moje serce jest strapione i przygnębione, głęboko strapione i przygnębione, że stoi w tak złych czasach, a jednak pozostaje spokojne na swoim posterunku. Moje serce bije dzień i noc, w Najświętszym Sakramencie pośród was, czy zbiera dziękczynienie, czy niewdzięczność, czy są ludzie, którzy ofiarują mu swoją dobrą wolę, czy nie. Moje serce pozostaje niezłomnie wierne Jego zadaniu, zawsze wierne Jego zadaniu. Czy rozumiecie mnie, moje dzieci? Kiedy was opuściłem, kiedy chciałem opuścić świat i wrócić do domu, do mojego Ojca Niebieskiego, obmyśliłem sposób, aby nie pozostawić tej ludzkości, dla której dobra opuściłem piękne niebo, łono mojego Ojca, samemu sobie, obmyśliłem sposób, aby móc powrócić do mojego Ojca, a jednocześnie pozostać z moimi braćmi, moimi siostrami i nie musieć ich opuszczać. Jesteście mi tak drodzy, wszyscy jesteście mi tak drodzy, że uczyniłem się waszym towarzyszem, że wybrałem na cel zawód, który związał mnie z wami mocnymi więzami. To właśnie ten zawód trzyma mnie w tabernakulum, a więzami, które mnie trzymają, jest miłość do was, do ludzi. Oto teraz, jak wielu jest takich, którzy stają się mi niewierni, którzy już do mnie nie przychodzą, którzy wyśmiewają się ze mnie, którzy bluźnią mi dzień po dniu, rok po roku, aż do ostatniego oddechu swego życia, a więzy miłości, które mnie z nimi łączą, nie zostaną rozwiązane, dopóki sprawiedliwość moja nie usunie tej duszy z ziemi. Więzy miłości oplatają duszę aż do śmierci. Lecz teraz, kto pomostem tej sprawiedliwości, kto miłosierdziem tym zaspokoi? Miłosierdzie moje jest nieskończenie wielkie, większe niż całe stworzenie, większe niż wszystkie światy razem wzięte, jest nieskończone, a jednak to stworzenie, które depcze to miłosierdzie, jest i pozostaje moim bratem, moją siostrą. Kto mi będzie teraz pomagał, kto mnie będzie wspierał w moim zawodzie, skoro nie złożyłem sam żadnego zawodu w całym widzialnym stworzeniu? W każdym zawodzie udzielałem jej pomocy. Kapłanowi, który wybiera święty zawód kapłański, dałem pomoc w pełnieniu urzędu kapłańskiego. Pobożne dusze, które mają go wspierać, aby ziarno, które rozrzuca tu i ówdzie, wnieść w bezowocną glebę. Muszę posługiwać się duszami, które poruszają glebę i mieszają ją, aby ziarno rozrzucone przez moje sługi nie zarosło, a gdybym nie udzielił kapłanowi pomocy w jego zawodzie, sam niewiele by osiągnął. Ojcu, matce, których powołałem do stanu małżeńskiego, udzieliłem pomocy, tych, których przeznaczyłem dla siebie, którzy poświęcili się całkowicie mnie, zebrałem, aby żyli w zgromadzeniu, a jeśli nie w zgromadzeniu, to jak dziewice na świecie. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, dlatego zebrałem was, żebyście też nie byli sami, żeby pokazać światu, że chcę dać pomoc każdemu zawodowi. Są godziny, w których człowiek uległby sam, gdyby nie mógł tu i ówdzie trzymać się drugiego człowieka. Ale teraz, gdy wybrałem ten zawód, bo jako Bóg rządzę i panuję nad całym dworem niebieskim, ale w Najświętszym Sakramencie jestem nie tylko Bogiem, ale i człowiekiem. Cały dwór niebieski jest na moje rozkazy, i dniem i nocą służą mi duchy niebieskie, chociaż jestem adorowany dniem i nocą przez moją drogą Matkę, i przez świętych, według stanów i różnicy, jak oni mnie kochali i adorowali na ziemi, bo te dusze, które mnie najbardziej kochały i czciły w Najświętszym Sakramencie, czynią to również,
dopóki istnieje świat, z upodobaniem bardziej niż inne. Oni też mnie uwielbiają i otaczają Cię, gdy pojawiasz się przed tabernakulum. To właśnie ci święci, którzy kochają jednoczyć się z Wami, czynili to samo na ziemi. Chcę mieć tutaj dusze, które wspierają mnie w moim zawodzie, a będziecie to wy stworzenia, które tworzę, wy, dzieci Kościoła katolickiego. Chcę was mieć wokół mojego tabernakulum, chcę was widzieć, chcę was opleść więzami miłości, a ponieważ tak wielu moich braci i sióstr trzyma się z dala ode mnie, szydząc ze mnie i bluźniąc mi, myślę o środkach, aby móc sprawować moje miłosierdzie nad tymi stworzeniami. A jak myślicie, kogo wybrałem do budowania mostów? Wybrałem was, moje najdroższe dzieci, was wszystkich, którzy chcecie uczestniczyć w przymierzu miłości. Ja chwalę gorliwość moich sług. Ale tych, którzy cierpią drwiny dla mojego dobra, a nawet od tych, którzy reprezentują moje miejsce, nawet od tych, którzy są dobrymi chrześcijanami, znajduję niewielu na świecie. Czy rozumiecie mnie, moje dzieci? Jeśli ty teraz, moja maleńka, tak cię teraz nazywam, bo gdy tylko dusza wykracza poza siebie i czyni to, co jej każe, staje się mała w moich oczach. Jeśli ty wykraczasz poza siebie, wtedy możesz przyprowadzać duszę do mnie, i o to proszę. Dopóki świat będzie się tak staczał, dopóki strumień czasu będzie płynął w dół, dopóki wiele dusz, które są zagubione, nie będzie mogło być zbawionych w inny sposób, jak tylko przez cierpienie, przez zadośćuczynienie, przez poniżenie, przez wyśmiewanie i szyderstwa, nawet przez tych, którzy mają wam przewodniczyć i was wspierać, dopóty będą się działy rzeczy podobne do tego, co się stało tutaj z tymi moimi sługami. Oto niegdyś skała Piotra, mój święty Kościół, który założyłem i obdarzyłem, oto teraz ta skała, na której zbudowałem mój Kościół, a jednak z roku na rok wydaje się, jakby było odwrotnie. Widzicie, że wszystkie wasze ofiary nie są nagradzane, widzicie, jak ciągle spada, mimo wszystkich waszych wysiłków i modlitwy mojego Kościoła. Przez 12, a nawet 13 lat namiestnik mój w Rzymie napominał i wzywał swoje sługi do modlitwy, i to do modlitwy wzmożonej, a jednak wszystko wydaje się stracone, i coraz więcej szyderstw i upokorzeń spada na was. Nadszedł czas, gdy szatan szaleje straszliwie, gdy grozi, że wszystko pożre, a poczekajcie jeszcze tylko kilka lat, a zobaczycie, jak szatan zakłada swoje królestwo, jakie triumfy święci piekło. Dlatego trzeba z całą stanowczością stanąć w obronie moich praw. Ty, moja dziewicza oblubienico, jesteś głęboko strapiona, znosisz mnie, bo idziesz tak smutno, lituję się nad tobą, chcę ci pomóc. Jesteście głęboko zasmuceni z powodu waszych dzieci, za którymi tak bardzo płaczecie i które chcecie odzyskać. Chcę je wszystkie przywieźć do was, ale oto potrzebuję wsparcia, potrzebuję pomocników i asystentów, a tymi pomocnikami i asystentami są wierne dzieci Kościoła katolickiego. Mówiłem wam w całym tym nauczaniu, że nie powinniście się niczego obawiać, żadnego obmawiania, żadnego wyśmiewania, żadnej złośliwości piekła. Obiecałem wam moją ochronę i dotrzymam mojego słowa, nawet jeśli nie wszystko uda się tak, jak myślicie. Spójrz na moją dziewiczą oblubienicę. Zobacz, jak ona czeka i czeka, a wszystko wydaje się daremne. Nie męczcie się przyjmowaniem na siebie upokorzeń i cierpień. Cierpienia i upokorzenia są jedyną drogą, która podtrzyma mój Kościół.